Yo! Witam w kolejnym filmie. Dzisiejszy materiał będzie krótki, ale to tylko wstęp do nowej serii, która już niebawem pojawi się na naszym kanale i będzie w całości poświęcona temu niezwykłemu krajowi. Ci, którzy śledzą nasze socjale, dobrze wiedzą, że dopiero co wróciliśmy z Rumunii. Spędziliśmy tam 12 niesamowitych dni. Dla nas był to już drugi wypad do tego kraju. Pierwszy raz odwiedziliśmy go w 2023 roku i już wtedy całkowicie nas urzekł. To drugie podejście tylko utwierdziło nas w przekonaniu, że jest to absolutnie kapitalne miejsce. Miejsce, które każdy z Was musi odwiedzić. Tym razem szybka turystyka ruszyła w skromnym, ale sprawdzonym trzyosobowym składzie. Patty, Mati oraz ja. Jeżeli chodzi o maszyny, tutaj nie ma zaskoczenia, bo oczywiście wszyscy zabraliśmy swoje triumfy. Patrycja wzięła Streeta 765 Moto2, a ja z Matim dosiedliśmy dwóch identycznych, potężnych speedów 1200 RS. Oczywiście na miejsce dotarliśmy ciągnąc motocykle na przyczepie, czyli dokładnie tak, jak robimy to zawsze. W ten sposób uniknęliśmy nudnego, męczącego tranzytu na kołach. Pomimo, że z Warszawy to tylko jakieś 700 km do naszej pierwszej bazy, to podróż autem zajmuje około 10 godzin. Niestety zapomnijcie o autostradach, a sam przejazd przez Węgry to jakiś koszmar i jedna wielka walka z wybojami. Jednak gdy już zrzuciliśmy maszyny i ruszyliśmy w trasę, sami możecie się domyśleć, że nudy nie było. To nasz pierwszy wyjazd, który od A do Z zaplanowaliśmy z myślą o Was i o YouTubie. Spakowaliśmy pełen arsenał, kamery, drony, pokety. Dzięki temu przywieźliśmy masę genialnego materiału, z którego mam ogromną nadzieję sklecimy serię filmów, która Was totalnie porwie i pokaże rumuńskie niesamowite drogi z zupełnie innej perspektywy. Z założenia nie był to klasyczny, nudny wyjazd turystyczny, dlatego całkowicie odpuściliśmy komercyjne miejscówki typu wesołe cmentarze, klasztory, ruiny zamków Drakuli i tym podobne badziewie. Oglądacie szybką turystykę i dobrze wiecie, co kochamy najbardziej – szybką, dynamiczną, sportową jazdę. Dlatego naszym głównym celem było zaliczenie absolutnie najlepszych dróg motocyklowych. Plan zrealizowaliśmy w 100%. W 12 dni pękło 2700 km. Szerokim łukiem omijaliśmy duże miasta, ekspresówki i autostrady. 90% tego dystansu nastukaliśmy na górskich drogach i przełęczach. Nawet tranzyt planowaliśmy tak, żeby prowadził przez jak najbardziej kręte boczne trasy. Jesteśmy niesamowicie usatysfakcjonowani tym, co udało nam się przejechać i zobaczyć. To była absolutna petarda. Ten materiał traktujcie jako szybką zajawkę tego, co dla Was przygotowaliśmy. W kolejnych odcinkach przejedziemy razem kultową Transfogaraską, sprawdzimy, czy Transalpina wciąż trzyma poziom i zabierzemy Was w niesamowite dzikie regiony pasma Apuseni oraz Bukowiny. Będzie dużo szybkiej, ekstremalnej jazdy, genialnych kadrów z lotu ptaka i przede wszystkim czystej motocyklowej pasji. Zanim jednak odpalimy tę całą rumuńską petardę, musimy zacząć od samego początku. Termin, który wybraliśmy, czyli druga połowa czerwca i początek lipca, nie był przypadkowy. W tym okresie mamy już gwarancję, że wszystkie najwyższe przełęcze są w pełni przejezdne i otwarte. Dokładnie tak samo zrobiliśmy podczas naszej pierwszej wyprawy w 2023 roku. Zaskoczeniem jest to, że pomimo okresu wakacyjnego w Rumunii w tym czasie nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby znaleźć nocleg. My szukaliśmy kwater całkowicie na żywca, z dnia na dzień, wklepując lokalizację w booking na trasie. To niesamowite i wręcz dziwne, że w tak genialnych, pięknych miejscach spotyka się w tym czasie tak niewielu turystów. Oczywiście dla nas to były idealne warunki, bo lubimy ciszę, spokój oraz puste drogi. Całą naszą podróż podzieliliśmy na kilka strategicznych etapów. Nasz główny cel był prosty. Nie chcieliśmy codziennie gonić z bagażami od punktu do punktu. Postawiliśmy na eksplorację konkretnych regionów, dlatego wszystkie noclegi wybieraliśmy bezpośrednio w górach. Zaczęliśmy od Parku Narodowego Apuseni, gdzie spędziliśmy 3 noce. Ruch motocyklowy znikomy. Za to liczba genialnych, krętych dróg przerosła nasze oczekiwania. Te 3 dni to było wręcz za mało. Następnie uderzyliśmy w okolice Transalpiny na kolejne 2 fantastyczne noce. Skąd przebiliśmy się pod Transfogaraską. I tu znowu spędziliśmy 2 dni, z czego jeden poświęciliśmy wyłącznie na latanie tą kultową przełęczą w tę i z powrotem. Taki plan daje ogromną przewagę. Nie jesteście niewolnikami pogody. Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze. Gdy dojechaliśmy pod Transfogaraską, niebo się oberwało i runęła ściana deszczu. Jazda w takich warunkach miała swój mroczny urok, ale gdyby to była nasza jedyna szansa na przejechanie, bylibyśmy mega zawiedzeni.
a dzięki temu, że mieliśmy tam bazę, kolejnego dnia przywitała nas lampa i idealne warunki. Lataliśmy góra-dół tak długo, aż mieliśmy dosyć. Po Transfogarackiej przyszedł czas na rejon wąwozu Bicaz. Kolejne 2 noce i kolejne niesamowite, nieoczywiste drogi, które Wam pokażemy. Z Bicaz przebiliśmy się na malowniczą Bukowinę, a finałowym punktem wyprawy był klimatyczny okręg Mara Muresz i ośrodek narciarski przy miejscowości Borsa w Parku Naturalnym Gór Rodniańskich. Ktoś może powiedzieć, co to za dystans? 2700 km w 11 dni. Średnia wychodzi raptem około 245 km dziennie. Ale pamiętajcie, to nie były kilometry nudnego tranzytu czy trzaskania autostrad po 700 na dobę. To były niesamowicie intensywne, techniczne kilometry wykręcone wyłącznie na górskich przełęczach. Brak presji codziennego pakowania dał nam wolność, o jaką chodzi w motocyklizmie. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten szybki wstęp. Bądźcie czujni, bo grube materiały wjadą na kanał już niebawem. Chcemy stworzyć dla Was serię kilku konkretnych odcinków, w których rozbijemy całą tę podróż na czynniki pierwsze. Pokażemy po kolei odwiedzone miejsca, bazy noclegowe, koszty i oczywiście drogi, które trzeba zaliczyć. Czy wyjdą z tego 3, 4 czy 5 filmów? Tego jeszcze nie wiemy. Montaż wymaga ogromu pracy, więc uzbrójcie się w odrobinę cierpliwości, ale obiecujemy, że uwijamy się jak możemy najszybciej. W pierwszej kolejności na kanał wjedzie krótki materiał o tym, w jakich ciuchach pojechaliśmy i co dokładnie spakowaliśmy. Pokażemy Wam, jak przygotować się na taką wyprawę w sposób maksymalnie minimalistyczny, pakując się w sakwy, które mają raptem 40 litrów pojemności obie. Bez zbędnego obładowywania się jak wielbłądy, co widzieliśmy u wielu motocyklistów spotkanych po drodze. Oprócz tego pojawią się też filmy, w których będzie zdecydowanie mniej gadania, a będzie czysta, szybka jazda pokazująca konkretne miejsca dokładnie tak, jak widzieliśmy je swoimi oczami z perspektywy kaski. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, zróbcie to teraz. Podbijajcie filmy lajkami i komentarzami, bo dla nas to mega istotne i bardzo pomaga w rozwoju oraz motywuje nas do dalszego działania. Zapraszamy Was też na nasz fanpage na Facebooku. Wrzucamy tam zdjęcia oraz bardziej szczegółowe opisy. Nie tylko z Rumunii, bo będą tam wpadać też materiały z naszych przeszłych wypraw i informacje o tym, co planujemy w przyszłości, więc wpadajcie na Face'a i zostawcie tam obserwację. No i na ten moment to będzie wszystko. Trzymajcie się i do następnego. Yo!